zmienia miejsce pracy, to w tym momencie zastanawiam się, czy warto by było ze sobą zabierać swój własny internet. No i jeśli tak, no to jak miałoby to wyglądać i co zrobić? Tak? Czyli po pierwsze, punkt numer 1, sprawdzimy pod te testy, to w tym momencie nabiera to całkiem fajny wymiar taki, bo można byłoby ten router dosłownie włożyć w takie opakowanie i mało z tym. Czytałem wypowiedzi. Router, telefon, no. No dobrze, to mamy już tak. Mamy temat odhaczony, jeśli chodzi o sprawdzenie router w telefonie. Tutaj mamy. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. I o ironię losu okazuje się, że nasze propagowanie życia poza siecią między innymi też odbywa się w sieci. Jeśli mówimy o sieci, to potrzebny jest do tego internet, router i pewnie może jakaś karta w tym routerze, tudzież stałe podłączenie. Jeśli chcemy być mobilni, przemieszczać się, no to za każdym razem jesteśmy zdani na operatora, który jest i obsługuje dany obiekt, dane obiekty. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy test i naszymi bohaterami tego testu co będzie? No właśnie, słuchajcie, będzie router. Ja specjalnie mam tutaj router taki po prostu przenośny, który nie jest za duży. Tak, no, możecie sobie porównać tutaj moja ręka, wielkość, tak? Chodzi o to, czy jest w ogóle, istnieje możliwość, czy w ogóle miałoby sens po prostu wozić z sobą, tak? Dlaczego? Bo jeżeli gdzieś, nie wiem, jedziecie, wyjdziecie cokolwiek i nie jesteście tam, gdzie jest Wasz internet, na który wiecie, że możecie liczyć na 100%, no to w tym momencie, czy czasami nie opłacałoby się, nie warto by było zabrać ze sobą swój. Teraz tak, ja chcę przeprowadzić test, na czym on ma polegać. To znaczy tak, pierwsza sprawa, biorąc pod uwagę, że tak, no jesteśmy tutaj na wodzie, tak, czyli no umówmy się, że można powiedzieć tak, że jeżeli ktoś podróżuje, jeździ, tudzież zmienia miejsce pracy, to w tym momencie zastanawiam się, czy warto by było ze sobą zabierać swój własny internet. No i jeśli tak, no to jak miałoby to wyglądać i co zrobić? Tak? Czyli po pierwsze, punkt numer 1, sprawdzimy internet po prostu dostępny, czyli zdamy się tutaj na miejsce, w którym jesteśmy. To jest jak gdyby numer 1, tak? Jesteśmy w Bydgoszczy, Wyspa Młyńska, w domu na wodzie La Mare. Natomiast 2 to router, który jest w telefonie. Czyli chciałbym skorzystać teraz z również routera, który każdy z Was, każdy z nas ma w telefonie. To jest numer 2 i numer 3 to jest router zewnętrzny. I w przypadku routera zewnętrznego jest o tyle ciekawa sytuacja, ponieważ wiele opinii słyszałem i czytałem, też również wypowiadaliście się kiedyś wcześniej, umieszczałem również materiał odnośnie tego, że chcę taki test przeprowadzić. Co o tym myślicie? Jak taki router umieszczę w skrzynce i wystawię gdzieś na zewnątrz? I powiem Wam, że były bardzo dużo różnych mieszanych opinii, natomiast dla mnie najbardziej cenne były te, które były napisane przez osoby, które coś takiego zrobiły. I te osoby powiedziały mi, że bardzo trudno i ciężko było im zrobić cokolwiek na bazie anten i tak dalej. Czyli, że ten router dosłownie, router wystawiony gdzieś tam, nawet jakiś rolnik mi pisał, że gdzieś tam w polu, gdzieś w kukurydzy miał wstawiony ten router i że to chodziło najlepiej. Po prostu był tam, już nie chcę przesadzać, był niezrównany. Gdzieś zawinął to w jakiś worek foliowy czy w coś, gdzieś tam po prostu w polu kukurydzy on stał, router
podciągnął sobie tam zasilanie do tego i mówi, że to śmigało, po prostu było rewelacyjne, a latał z antenami na wszystkie możliwe strony i miał z tym kłopot. Ktoś inny pisał, że też router wstawił sobie na strych i pomimo tego, że wcześniej miał tam anteny, to również okazało się, że sam router jako router ponoć ma w sobie... Aha, i teraz tak, słuchajcie, wielkie dzięki, ponieważ do tego testu router w ogóle udostępnił nam Waldek. Waldek, kanał Zeptobox, o właśnie ciekawy wątek, ponieważ okazuje się, że co ma wspólnego z dzisiejszym odcinkiem kogeneracja i Waldek. Słuchaj, Waldek, bardzo Ci dziękuję, pozdrawiamy Cię, fajnie, miło, że nam udostępniłeś tutaj sprzęt, tak, czyli że mamy tutaj od Waldka ten router, mamy również też antenę i ja chciałbym ten router sobie po prostu wstawić na zewnątrz, tak, żeby on był tam na zewnątrz i z jednej strony przeprowadzę test, czyli zrobię pomiar, jak to wygląda, jeśli ten router jest na zewnątrz, po prostu w skrzynce takiej hermetycznej, tak, jak to wygląda, a dwa, ten router później wyciągnę i on wyląduje gdzieś sobie tutaj, go postawimy w środku, natomiast na zewnątrz, w to samo miejsce, gdzie był router, wstawię antenę, czyli zobaczymy, czy tutaj ta teoria routera ściągającego, a anteny nam się potwierdzi. No bo albo wykluczymy, albo potwierdzimy. Będziemy mogli zobaczyć, jak to się ma. Czym się różni i dlaczego mówią odnośnie tego, że router bezpośrednio wystawiony na te fale jest dużo bardziej skuteczny, lepszy i może nam ułatwić poniekąd życie. Z tego względu, że podniesie nam szybkość tego transferu. Z tego względu, że on ma dużo większą ilość pasm, które czyta, tak? Czyli ja to tak zrozumiałem, przynajmniej rozmawiając z Waldkiem, Waldek mi to wytłumaczył tak, że router jako router jest w stanie tych pasm zebrać tam, nie wiem, strzelam, zakładam, powiedzmy 50, tak? A antena, którą podłączysz, zbierze tych pasm 4 czy 5. Myślę, że tutaj pewnie też widzowie się na ten temat są w stanie wypowiedzieć i dzięki temu on po prostu jest w stanie sczytać wszystko to, co jest na zewnątrz, natomiast antena, jeżeli wystawimy, już niekoniecznie, nie będzie po prostu w stanie tego zrobić. I z tego powodu router jest dużo bardziej skuteczny. Słuchajcie, zabieramy się w takim razie i podłączamy, wystawiamy. Słuchajcie, okazuje się, że tak, mamy tutaj z jednej strony jest gniazdko, później mamy z drugiej strony gniazdko, czyli myślę, że tutaj naprawdę nie będzie żadnego problemu, żeby się podłączyć, wystawić na zewnątrz, wstawić to do środka, także za chwilę się widzimy. Router mamy podłączony, jest podłączony, proszę bardzo, tak. O, niby tutaj jest, z tego co widzę, zasięg jest na maksa. Aha, jeszcze na co warto by było zwrócić uwagę, to kwestia jest tego rodzaju, że przez to, że elewacja w tych domach, tutaj akurat gdzie jesteśmy, to jest blacha, dzięki temu jak gdyby, albo tudzież przez to jest też zablokowany dostęp tego sygnału, tak? Także nawet jeżeli sami gdzieś kiedyś korzystaliście z telefonu, to zauważyliście, że często w marketach, w tych dużych takich obiektach, które są pokryte blachą, po prostu ten zakres jak gdyby jest dużo słabszy, jest zasięg. Także, i z ciekawych jeszcze rzeczy Wam coś tutaj pokażę. O, te gniazdka są na taki zaczas, czyli są one, ale to myślę, że z powodu tego, że to jest na wilgoć, to one są pewnie na dużo wyższym jakimś tutaj podniesionym parametrze. Tak samo chcąc wykorzystać, należałoby zrobić otwór. Ta skrzynka jest zamienna, bo można ją z jednej strony tak zamontować, tak, z drugiej strony tak. Przy otwieraniu jeszcze ma taki klik, który powoduje, że się sama nie zamknie, co też jest niewątpliwie dużym plusem. To widzicie? Coś takiego, także możecie w czasie serwisu, można coś tam przy niej robić. Też ciekawe. Uważam, że naprawdę bardzo porządny wyrób. Jednocześnie tak, gdyby normalnie chcieć to wykorzystać tak na stałe, to należałoby tutaj zrobić otwory i przepuścić przewód, zamknąć. Dobrze, to co, lecimy do testu? Ok. Wybieramy źródło, tak, czyli mamy ten zewnętrzny. No i co, startujemy. Tak. Tak, zaczynamy.
Moim zdaniem najlepiej byłoby tutaj zrobić 3 pomiary, tak żeby to było najbardziej wiarygodne. Dzięki temu możecie sobie tutaj prześledzić i ten najgorszy pomiar i najlepszy odrzucić i pozostawić ten środkowy, i to byłoby takie dosyć tutaj miarodajne, jeśli chodzi o kwestię tego testu. Tak? Czyli na ile, jak zważyć to, czy to był przypadek, czy nie. Odrzucamy najsłabszy wynik, najlepszy i zostawiamy środkowy. Dobrze. Mamy wysyłanie, pobieranie. Tak, dobrze. Okay. I teraz co? Robimy kolejny. A właśnie, z waszych doświadczeń, jak to u was wygląda, też piszcie, podzielcie się. Może z jednej strony sami z tego skorzystamy, z drugiej strony może komuś pomożemy po prostu zdecydować się i wybrać jakąś opcję i rozwiązanie na być może jego kulejący internet, tak? I szybkość tego internetu. Mamy drugi odczyt. Dobrze, jest drugi wynik. I lecimy z kolejnym. Super. A właśnie w kwestii kolejnego ruchu to router wstawimy do środka, a na zewnątrz w to samo miejsce wystawimy antenę, także będziemy mieli tutaj porównywalny test pomiędzy tym, jak działa antena, a jak działa router na zewnątrz. Czyli czy potwierdzi się ta teoria, o której już słyszałem, że sam router jest w stanie nam dużo lepszy wynik wykręcić. I jestem, przyznam się wam, bardzo ciekawy, bo jeśli tak, to też zaraz będę miał na to tutaj odpowiedź. Sekunda, moment. Dobrze, mamy trzeci wynik. Dobrze, to teraz tak. Jeśli okaże się... Tak? Będzie mnie widać? Dobrze. Słuchajcie, jeśli okaże się, że antena będzie miała dużo słabszy wynik, no to wtedy faktycznie okazuje się, że to wystawienie tego routera na zewnątrz naprawdę nabiera sensu. I z tego powodu, w związku z opakowaniem, które mi idealnie do tego pasowało, tak, czyli to hermetyczne opakowanie Cradexu, które dostałem od nich. Bardzo wam dziękuję, że udostępniliście też również opakowanie, które tutaj akurat okazało się, że idealnie mi pasuje pod te testy. To w tym momencie nabiera to całkiem fajny wymiar taki, bo można byłoby ten router dosłownie włożyć w takie opakowanie i mało z tym. Czytałem wypowiedzi na temat tego, jak się w ogóle takie routery zachowują i że jeśli tylko i wyłącznie one przez cały czas są podłączone do energii, do prądu, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Problem może się pojawić dopiero wtedy, kiedy ono jest rozgrzane, tak? Czyli kiedy pracuje ten router i w czasie mrozów zostanie to odłączone. Z tego względu, że w tym momencie skropli się i zamarznie, czyli wilgoć, która jest tam w środku na tych tam procesorach. Tak, no, tutaj nie będę się dokładnie wypowiadał, nie jestem elektronikiem, natomiast no, jak gdyby każdy z Was może się domyślić, że ta wilgoć mogłaby się tam skroplić wewnątrz w urządzeniu i ona zamarznie w momencie, kiedy zostanie to włączone, no to wtedy pojawi się problem i może nastąpić zwarcie.
I to jest jedyna sytuacja taka, w której może nastąpić problem z tego typu urządzeniem. Natomiast też się wypowiadali się użytkownicy, że chodziło to latami i że nie było z tym żadnego problemu. Jedyne, na co zwrócić uwagę, to żeby taki router był podłączony do prądu. Po prostu, żeby on non-stop był podłączony do prądu. Wiadomo, żeby go nie wystawiać może bezpośrednio na promienie słoneczne, tak? Czyli jeśli dostanie zabezpieczenie takie przeciwwilgociowe, to z całą pewnością powinno to wystarczyć. Lecimy dalej, podłączamy antenę, router wnosimy do środka, a antena idzie na zewnątrz. Słuchajcie, także co? Zasuwamy. My tutaj mówimy o wilgoci, o tym, że jesteśmy na wodzie, a zaczął padać deszcz. W związku z tym jak najbardziej okazuje się, że zwrócenie uwagi na to, żeby taki router sobie po prostu gdzieś tam na stole nie stał, no właśnie jest przykład tego, że powinno to być zabezpieczone, tak? I pewnie o ile tutaj mamy do czynienia z anteną, która jak najbardziej jest odporna na wilgoć i może sobie być wystawiona, no to o tyle tu już przykład jest tego, że router nie. Router jest podłączony, tak? Czyli antena jest tutaj dokręcona, tak? Jest podłączony do sieci i możemy zabrać się za kolejny odczyt. Dobrze, lecimy, tak? Mamy wybrane źródło i zasuwamy. Jestem bardzo ciekawy, bo zgodnie z założeniem antena powinna być słabsza niż sam bezpośrednio wystawiony router. I jestem teraz ciekawy, czy tak jest, aby na pewno, że router jest dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o kwestię wystawienia. Co oczywiście wiadomo, że jest mniej wygodne, a tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z anteną, która tam pewnie koszt zakupu takiej anteny to jest jakieś tam, nie wiem, 50 zł. W związku z tym naprawdę niski budżet. Robimy oczywiście 3 pomiary, tak żeby to było wiarygodne. No, możemy sobie zerknąć. Tutaj mamy router, tam jest antena. Dobrze, mamy pierwszy odczyt. To jest odczyt przy użyciu routera i anteny. Teraz robimy drugi odczyt. Czyli sygnał idzie nam przez antenę, a nie bezpośrednio przez router. No co, chwila cierpliwości. No właśnie, ciekawy jestem, czy ktoś z Was też również robił tego rodzaju testy. Fajnie by było, gdybyście pisali w komentarzach. Dobrze, drugi pomiar. I lecimy z trzecim. No, szczególnie dla kogoś, kto pracuje w terenie i ma mobilne biuro, gdzie non-stop potrzebuje dostęp do internetu i to ma znaczenie, jaka ta szybkość jest. To myślę, że dla takich osób to może dużo wyjaśnić. Albo otworzyć oczy. O, może to będzie pasowało.
Ok, proszę bardzo. Mamy, także już tutaj, proszę bardzo, dla Was pierwsze wnioski. Każdy z Was jest w stanie tutaj sobie spojrzeć na wyniki i sam swoje własne wnioski wyciągnąć. Ja już się zaczynam uśmiechać, bo różnica jest, ona nie jest mała, to jest bardzo duża różnica. To trzeba było przewinąć sobie teraz chwilę, spisać wszystko i zobaczyć, ale ja już czuję po prostu, jaka to jest po prostu przepaść. Dosłownie, to jest przepaść. Ale teraz mamy tak, router stoi wewnątrz, antena jest na zewnątrz, a ja nagrywam z tej pozycji, czyli tak naprawdę jestem dosłownie kawałek od miejsca, gdzie przed chwilą był robiony test z routerem na zewnątrz i umówmy się, że lecimy dalej, czyli co należy zrobić? Możemy sobie w tej chwili przejść na router w telefonie, czyli tu, czyli w trakcie, kiedy nagrywam. Nie wiem, czy to nie przeszkadza, no ale powiedzmy, że nie powinno. I sprawdźmy, jak wygląda to z pozycji smartfona. To co, lecimy? Start. Zobaczymy, jak to się ma. Ale jestem ciekawy. Teraz zobaczymy. Zrobimy sobie 3 pomiary, tak samo jak tam, żebyśmy mieli punkt odniesienia, tak? Czyli jesteśmy wewnątrz domku, czyli można powiedzieć, że jesteśmy za tym ekranem z blachy, który gdzieś nam trochę jednak pomimo wszystko zawsze utrudnia z dostępem. Po to się używa anteny zewnętrzne, a patent wystawiania routera na zewnątrz, no to nie wiem, być może dla kogoś pierwszy raz to będzie tutaj, pierwszy raz ktoś się z czymś takim spotkał. No dobrze, sprawdzamy. Dobrze, ja specjalnie robię 3 pomiary, żebyśmy mogli sobie to porównać, tak? Żeby to nie była kwestia chwili, że tam był przypadek, coś, bo tu jakaś fala nam nagle wskoczyła i podała super wynik, albo innym razem coś było przyblokowane. Oczywiście na pewno tutaj wpływ też ma operator i powiem Wam, jestem bardzo zaskoczony, bo dosłownie przed chwilą robiłem ten test, używając routera w telefonie i był mizerny, a teraz nam tu taki całkiem niezły wynik wykręca. Ok, może to dlatego, że wtedy leżał na biurku, a teraz trzymam go troszkę wyżej. No wiecie, wszystko ma znaczenie. Tak? No dobrze, jeszcze zrobimy sobie jedno podejście. Dobrze. Powiem Wam, że wynik z router telefon, no dobrze, to mamy już tak, mamy temat odhaczony, jeśli chodzi o sprawdzenie router w telefonie. Tutaj mamy Orange, tam był Play, a tutaj jeśli chodzi o kwestię dostawcy, zaraz sprawdzimy sobie i tutaj będzie, co tutaj będzie? Dobra, przeskakujemy na router,
który jest, domyślam się, jest z wewnątrz, bo słyszałem, że tutaj akurat chyba w tym domku, w którym jesteśmy, nie ma anteny zewnętrznej. Dobrze, i teraz sprawdzimy, jeszcze się tylko upewnię, czy na pewno jest tak. Ok, tak jest. Dobrze. I sprawdzamy. Z tego, co się zdążyłem zorientować, to domek obok ma antenę już zewnętrzną, także ok, myślę, że tutaj dla osób zainteresowanych tematem to teraz okazuje się, że dostarczymy cenne informacje. Dobrze, mamy jeden pomiar. Lecimy z kolejnym. To jest pomiar kolejny. No, ja domyślam się pewnie, że tutaj zaraz się okaże, że to w zależności kto jaką tam taryfę ma wykupioną i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jest wiele takich kwestii i niuansów, na które pewnie trzeba by było zwrócić uwagę. No natomiast ten test, który ja przeprowadzam teraz w tej chwili razem z Wami, jest testem opartym na tym, co mam dostępne pod ręką, chcąc sprawdzić, ustalić, czy ten router wystawiony na zewnątrz faktycznie ma taką moc i czy on tak bardzo wpływa z tak wielką różnicą, jakby tutaj w kwestii podania nam. Dobrze. Robimy trzeci odczyt. To co? Czekamy. Ok. Słuchajcie, mamy porobione 3 ostatnie wyniki, to są wyniki z routera, który jest wewnątrz domku. 3 wcześniejsze pomiary to były odczyty z routera, który jest w smartfonie, który w tej chwili używam w czasie nagrywania tego materiału, tego odcinka. Wcześniejsze 3 odczyty były przy użyciu anteny, która jest na zewnątrz, i wcześniejsze 3 odczyty dotyczyły Wi-Fi, które jest wystawione na zewnątrz. Także tutaj zachęcam Was, żebyście sobie sami prześledzili to dokładnie. Osoby, które są zainteresowane tematem, na pewno dostały tutaj gotowy materiał do analizy. No i co? Kończymy nasz test. Fajnie, miło było przestać teoretyzować i zastanawiać się nad tym, czy taki internet wystawiony na zewnątrz, czy to ma sens, czy nie. Fajnie było to sprawdzić. Wnioski pozostawiam już Wam, sami ocencie. Ja widzę bardzo dużą rozbieżność tutaj i
ma to ogromne znaczenie, czy chcecie korzystać z internetu w kwestii wysyłania, czy pobierania, czy jesteście użytkownikiem taki, który chce pobierać, wysyłać i w takim samym stopniu robi i jedno i drugie, ponieważ były bardzo duże rozbieżności. Także w moim przypadku szczególnie zwróciłem uwagę na to przy odczycie z telefonu. Była ogromna, była tam 2-3 razy szybciej jest możliwość wysyłania dzięki temu, że router był na zewnątrz, niż z pozycji routera, który jest w telefonie. W związku z tym, w zależności kto z Was do czego potrzebuje ten internet i w jaki sposób z niego na co dzień korzysta, powinien zwrócić na to uwagę, ponieważ tutaj, no właśnie, tutaj już są kwestie szczegółów związanych z tym, kto i do czego potrzebuje, tak? Bo sama kwestia związana z oglądaniem, no okazało się, że tutaj router, który jest w telefonie, no można by było powiedzieć śmiało, że z tego co kojarzę, no to wygrał. Tu sprawdźcie, prześledźcie sobie te wyniki. One są czarno na białym praktycznie, można powiedzieć. Każdy z Was może sobie sam je tutaj odczytać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z wysyłaniem, tak, czyli jeżeli mamy jakieś materiały, które chcemy wrzucić do sieci, no to okazuje się, że tutaj niekwestionowanym, wygranym tutaj tego wszystkiego był router wystawiony na zewnątrz bez anteny. Jeśli mówimy o użytkowaniu takim pół na pół, no to okazuje się, że ten router, który był umieszczony tutaj i jest umieszczony tutaj wewnątrz, w domku, był gdzieś tam pomiędzy. Ale tu mówię już, proszę sami sobie sprawdźcie, w zależności do czego potrzebujecie tego internetu, no to każdy z Was tutaj może sobie sam wybrać tą opcję, która według niego jest najbardziej sensowna. Trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!